Dzisiaj wybieramy się do Bergamo, gdzie odwiedzam Zuzę, koleżankę, z którą byłem na Erasmusie w Szwecji. W planach mam poczuć klimat Włoch, pójść na mecz piłki nożnej Interu Mediolan, pojechać do Werony oraz odwiedzić The Temple of Speed, czyli legendarny tor Monza. Po drodze zaliczyliśmy jeszcze małą wpadkę. Teraz trzeba się stąd jakoś wydostać, więc będzie się działo i zapraszam do oglądania. Jestem już właśnie na lotnisku w Pyrzowicach. Odlot mamy opóźniony o 20 minut. Tamte bramki to są właśnie moje. Generalnie w porównaniu do Krakowa to naprawdę tutaj w Katowicach to są luksusy. Pusto przy kontroli bezpieczeństwa. Na dojazd też nie ma żadnego młynu, no tylko szkoda, że trzeba zapłacić za wjazd na teren lotniska, ale poza tym to jest naprawdę luksus. Jesteśmy teraz w północnej części, czy jak to mówiłaś? W południowej części. W południowej części i tam za nami jest Città Alta, tak? Tak, stare miasto. Jesteśmy na placu Piazza Vecchia Bergamo Alta. Taki stary plac, tutaj nawet jest budynek uniwersytetu. Zuza zaraz pokażę, to jest tam właśnie. Dobra, dzięki. No a za mną jest biblioteka, taki budynek duży, biały, bardzo charakterystyczny. O, ej, można skosztować. Kaloryczne jest, no bo to jest takie ciasto jak do pizzy, ale No. jest smaczne. Ej, to ja bym skosztował. Dobra, no to chodź. Super. Ale smakowite jedzonko. Jak to się nazywa? Focaccia. Focaccia, okej, focaccia. Valentina, to jest typowy słowik z Bergamo. Został znaleziony i on jest zrobiony z polenty, jak nazwa wskazuje. Jest dosyć specyficzny w smaku, ta kuszonka jest taka trochę twarda, ale myślę, że zdecydowanie warto spróbować to przynajmniej raz. Ciasto typowe na Wielkanoc. Bardzo podobne mają też na święta Bożego Narodzenia. Oni tutaj mają różne smaki. Czasami są z czekoladą, czasami są jak tutaj z migdałami na wierzchu i z kawałkami owoców. Są też z nadzieniem pistacjowym. Pycha. Polecam. Jesteśmy właśnie na teren jakiegoś klasztoru. Tam za nami widać, brama się już zamknęła, więc nie wiemy jak wyjść. No ale tutaj, o tam jeszcze jacyś ludzie gdzieś weszli, więc zobaczymy co tutaj się dzieje. No ale tak tu jakieś ogrody, ogólnie naprawdę ładnie, czy taki klimat Włoch, że tu wszystko takie, jakieś Papa Giovanni, wszystko takie papieskie, religijne. Jemy lodziki, pistacje i stracciatelle z lodziarni, w której wynaleźli stracciatelle. Taka ciekawa. Marianna dla ciekawstw. La Marianna, dokładnie. Nie ma to jak Włochy. No, to kozy w centrum miasta w Bergamo. Zwiedzanie Bergamo zakończyliśmy spacerem do domu o zachodzie słońca. Są teriyaki, a to są spring rollsy. A, to są spring rollsy, dobra, to są spring rollsy. Seler, marchewka, ogórek, szczypiorek, ryż i kurczak. No i to jest zawinięte, co to jest? Papier ryżowy? Papier ryżowy. Papier ryżowy, dobra, chociaż tyle ogarniam. Tutaj szef kuchni. Proszę, kolejny gotowy. Ja, no i sos sojowy. Na talerzyku widać. Się to pomacza. No i można zjeść. Tutaj jeszcze chciałem zaznaczyć, że przez cały wyjazd nie musiałem niczego gotować, gdyż jadłem posiłki razem z Zuzą i jej koleżankami. Wybitnie dobre. Wyśmienite. Dobra. Blackout. Zuza, pochwal się, co zrobiłaś. Włączyłam jednocześnie pralkę i zmywarkę. Przyznaję się do tego. Instalacja elektryczna we Włoszech. Nie wytrzymała tego napięcia. Niestety, więc teraz musimy iść do piwnicy i włączyć korki. Wbita do środka, ciemno. Elektryk, Gregor. Co, wszystko poszło do góry. Wszystko poszło do góry. Teraz działa. Ej, a to jest Grzegorz. No, Grzegorz. Możemy nazwać Grzegorz. Grzegorz. U Grzegorza. I teraz prąd wrócił, miejmy nadzieję. Teraz trzeba tylko zamknąć tą kłódką z powrotem i wyłączyć tutaj światło. O nie. Zamknięte? O nie. Teraz trzeba się stąd jakoś wydostać. Kiedy już udało mi się wydostać z piwnicy, mogliśmy pojechać na wycieczkę do Mediolanu. Za nami jest Bosco Verticale,
wyższy z budynków ma 114 metrów, mniejszy 82. Są to w tłumaczeniu na język polski pionowe lasy i wybudowane w 2014 roku, rozpoczęcie budowy w 2009 i zamysł był taki, aby po prostu było trochę zielonej przestrzeni takiej mieszkalnej i jest tam naprawdę, jak widać, dużo różnych gatunków, chyba ponad 1000 różnych gatunków roślin czy czegoś takiego. W Mediolanie plac Piazza Galla Aulenti. Jajka wielkanocne, takie czekoladowe. Bardzo dobre gelato tutaj. Pod względem ozdób i jajek wielkanocnych to chyba Włochów się nie da przebić. Całe ściany. Zuza, które kupujesz. Kurczę, nie wiem, powiem Ci, że mam dylemat. Tutaj na przykład wydaje się ciekawe arancia. Ja myślałem, że ty kupisz jakieś wielkie jajko, a nie jakiś jeden mały brzdąc cukierek. Oni tutaj, nie, tutaj można sobie wziąć całą kompilację różnych cukierków. I trust me and believe me, one są wszystkie super, bardzo smaczne. No, to jesteśmy na placu, nie wiem jak się nazywa, ale pod stacją centralną w Milanie i jest strajk czy tam protest dla Palestyny. Widać masę flag. Co? I tutaj za nami jest jeszcze Forum Milanu. Jak się to nazywa? To co jest za nami? To za nami? Czekaj moment. Two hours later. Piazza Duco d'Aosta. Też, że jest to stary budynek w każdym razie, więc ma jakąś historię bogatą, o której my nie wiemy. Nagrywamy przednią kamerką, żeby była lepsza jakość. Czyli tak, za mną jest katedra Wiktora Emanuela II. Jesteśmy na placu Duomo w Mediolanie. Tam mamy łuk triumfalny i w sumie no, chyba najsłynniejsze miejsce z całego Mediolanu. I przyjechać do niego i nie być tutaj, no to porażka. No, dużo czasu nie mamy, bo za chwilę idziemy coś zjeść i zbieramy się na mecz Interu Mediolan versus Cagliari. San Siro. Zdjęcia to chyba potem o zachodzie słońca się już będzie robić po meczu. 80 000 kibiców, największy stadion we Włoszech. Klatka schodowa do naszego sektoru. Ewakuacja ze stadionu, całe się trzęsie. Kibice Interu są w świetnych nastrojach, gdyż spotkanie skończyło się 3-1 dla zespołu z Mediolanu. Kolejnego dnia to jesteśmy w Weronie na rynku. Tutaj jakaś fontanna, a tam z tyłu no, Zuza, koleżanka z Korei Południowej, wiadomo. I chyba tutaj jest z tyłu balkon Romeo i Julii. With us is Harim from Korea, Yes. Zuza's friend. Czyli przed nami jest Julia i generalnie historia tutaj jest taka, że jak się dotknie prawej piersi, to dostaje się szczęście, dlatego wszyscy jej dotykają. Na wyjście za balkonik kosztuje 23 euro, no i dlatego żeśmy sobie to odpuścili. No, jak widać każdy dotyka, obmacuje, widać jak są wypolerowane. jako że byłem na wycieczce z 2 dziewczynami, to dostałem zakaz skorzystania z tej atrakcji w należyty sposób.
Jesteśmy przy Duomo di Verona, czyli tłumaczeniu na polski Katedra Werony, czy Katedra w Weronie, coś takiego. Właśnie muszę przełączyć na język polski. Więc tak, mamy piękny widok. To jest ze szczytu Werony, na którym jest zamek. Dziewczyny tam sobie robią zdjęcia, oglądają właśnie. Kurczę, no warto było. I nawet tam, no most tak średnio stąd, o, widać most. A może będzie jeszcze lepsze miejsce. Stąd może się uda, fajnie. Nie, jednak nie. Dobra, w każdym razie to tak. To tu, o, jeszcze mamy jakąś wzgórek, pagórek. Ale kurczę, no nie ma dobrego miejsca na nagranie tego mostu. O. Ale tu jeszcze widoczki, no te miasta we Włoszech położone na wzgórzach, kolorowe. No dzisiaj jest niestety szaruwa, więc ich tak nie ma, ale zazwyczaj pewnie tutaj jest jeszcze piękniej. No to tam za nami, jakoś może to ledwo widać, będzie przybliżenie. To jest Sanctuarium Madonna di Lourdes. Najgłupsza rzecz jaka jest w Weronie, to że ich herb wygląda jak szwedzka flaga i jeszcze komun. I to sprawia wrażenie tak, jakby człowiek był po prostu w Szwecji. Na przykład myśmy w Walentunie mieli Walentuna komun. No i tutaj nie wiadomo po co, ale są jakieś laurki do jakiegoś gościa. No to w końcu mamy widok na ten most za plecami. O, tu jest. Fajny widok, mam nadzieję. Sorry. Okay. O, no i tutaj mamy piękną panoramę na Weronę, most. Oh yeah, great. Jesteśmy teraz na placu, czyli Piazza po włosku dei Signori, a za mną tutaj dokładnie, chyba nawet widać, jest pomnik Dantego. Tak, szybkie nagranie. Oczywiście wyszło tak, że z najpiękniejszego rejonu musimy najszybciej zmykać, bo niestety, ale się okazało, włosy porządnie ułożone, że z najlepszego terenu musimy najszybciej zmykać. Tam za mną jest Koloseum w Weronie. Koloseum? Nie, Koloseum to się chyba w Rzymie nazywa. Jak to się nazywa ta arena do walki? Amfiteatr, no właśnie, brakuje słowa. Amfiteatr, to jakieś pomniki. No, tak wygląda brama. Dobra. No i naprawdę, w sumie chyba najładniejsza część Werony tutaj, przynajmniej moim zdaniem. Ogólnie miasteczko ma swój klimacik, dużo cyprysów wokół. Can you stop shaking? Yeah, okay. Piosenka podsumowująca działanie pociągów we Włoszech. Ale przynajmniej można jeździć za darmo, ale kompletnie nie działają. Kubek z Harry'ego Pottera wygląda tak, że pociąg do Hogwartu dopiero pojawia się, jak wleje się coś ciepłego. Mam jeszcze drugi taki ciekawy kubek, ale to może kiedy indziej. No i za chwilę będzie pokazane, że jak będzie zimno, to ten pociąg do Hogwartu stąd zniknie. A to już wycieczka do Moncy i włoski patent na zarabianie na toaletach. To a propos tego, jak są Włosi zorganizowani, to jestem na poczcie głównej, czekam kilkanaście minut, bo nie potrafią znaleźć znaczka do wysłania do Polski. Tak są świetnie zorganizowani. Pierwsze miejsce, w którym się tak spotykam, żeby się nie dało wysłać normalnie pocztówki. The first chicane once again, it's wheel to wheel, Hamilton and Verstappen, and this time Verstappen and Hamilton into Della Roggia chicane. Can he make it stick? Perez is going to fight him back on the exit. He went. Arno has returned to the top step of the podium. Przyszedł czas na największe rozczarowanie wycieczki i to wcale nie jest pałac na Moncie, tylko jakby sam tor Monza, bo niestety jak nie ma wyścigu, to nie ma tam w ogóle czego szukać tak naprawdę. Dostać się bez samochodu z Bergamo nam zajęło 2 bite godziny, jeszcze przy okazji dostaliśmy mandat. Wczoraj żeśmy przejeździli cały dzień za free do Werony, więc w sumie no to się wyrównało, więc to ten mandat to w sumie nie jedno wyszło, czy byśmy kupowali bilety, czy nie.
No, więc jeśli chodzi o sam tor, no oczywiście człowiek dzwonił przed wyjazdem tam do nich na tor, czy trzeba kupować bilety z wyprzedzeniem, czy nie, wejściówki. Oczywiście nie odbierali, więc człowiek stwierdził, no może się uda wejść tak po staremu, jak to kiedyś było, przychodziło się na tor, kupowało się wejściówkę, żeby sobie mieć wycieczkę z przejście z przewodnikiem i tyle. No niestety tak to nie wygląda. Bez rezerwacji online'owej nie można wejść. Na cały dzień jest tylko 1 godzina, na którą można wejść, więc no to też słabo. Więc jedyne co pozostało tak naprawdę, tylko możliwość to przejażdżka samochodem po torze. No ale tak, nie dość, że jest mokro, więc to słabo. A 2, jeżeli chciałbym faktycznie się tym przejechać, także bez kolejki, bez czekania, bym musiał wydać 48 euro i wtedy cię przewiozą samego osobno Audikiem S5. A jak chcesz zapłacić i to 25 euro, to musisz czekać, aż cała grupa, która wcześniej była tam zapisana, się ogarnie i wtedy jedziesz po prostu busem takim vanem po torze i cię przewożą. No tylko, że tak, nie dość, że nie mogli mi powiedzieć, ile faktycznie będę na to czekał, czy coś, tylko no powiedzieli, no jak grupa skończy, to wtedy możesz przyjechać, więc człowiek nie wiedział, kiedy będzie mógł jechać, więc nie kupował biletu. Jak grupa przyszła, to już było za późno, żeby cokolwiek kupować, bo już 2 gości, co tam to obsługiwało, się wzięło za przewożenie tej grupy po torze, więc tak to wyglądało. Koniec końców człowiek był na torze, nigdzie nie wszedł, nic nie zobaczył, nawet trybuny pozamykane na 3 spusty, więc też człowiek nie przejdzie, no chyba, żeby skakał przez płot, no ale to też tak człowiek nie chciał. W porównaniu do Red Bull Ringu, no to naprawdę organizacyjnie to jest porażka. Na koniec jeszcze raz chciałem podziękować Zuzie za naprawdę świetny wyjazd, również jej koleżankom za wspaniałą gościnę. Na razie, cześć. Dobra, mikrofon schowany za rożkiem. Za mną są budynki. Nazwa będzie pewnie wklejona, bo już zapomniałem, jak one się nazywały. Pamiętasz może? Nie. Okej, no cóż, ale dobra. Jest dobre ujęcie. Git.